Reklamacja tłumaczenia to czarny scenariusz współpracy z tłumaczem. Wiem o tym dobrze, ponieważ sama musiałam niedawno zareklamować tłumaczenie, które dla mnie wykonano. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jakie kroki możesz podjąć w przypadku, gdy stwierdzisz, że w tłumaczeniu są błędy. Pokażę Ci, jakie kroki możesz podjąć i jakie są Twoje prawa. Jest to ważne, abyś była świadomym konsumentem i wiedziała, jak wyjaśnić kwestie sporne i jak przeprowadzić proces reklamacji. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Odbierasz tłumaczenie w terminie, wszystko wydaje się w porządku, a jednak stwierdzasz, że w tłumaczeniu są błędy. I co teraz? Więc zwykle masz kilka dni na przyjęcie tłumaczenia. Przyjmuje się okres około 7 dni. Jeśli nie zgłosisz uwag w tym terminie, uważa się, że praca została przyjęta. Jeśli podpisałeś umowę z biurem tłumaczeń lub z tłumaczem, wtedy oczekuje się, że umowa będzie wykonana rzetelnie i na czas. Zgodnie z przepisami masz 2 miesiące na złożenie reklamacji od chwili, kiedy stwierdzisz, że są nieścisłości. Tłumacz ma obowiązek ustosunkowania się do tej reklamacji w ciągu 14 dni. Jakie są dostępne opcje dla Ciebie? Co możesz zrobić? Więc po pierwsze, możesz poprosić o naprawienie błędów, czyli oddajesz tekst tłumaczowi z zaznaczonymi fragmentami, co do których masz wątpliwości i prosisz o wyjaśnienie, dlaczego zostały przetłumaczone tak, a nie inaczej. Po drugie, możesz poprosić o obniżenie kosztu usługi, czyli na przykład zwrotu kosztów weryfikacji lub ewentualnej konieczności przygotowania tłumaczenia jeszcze raz. I po trzecie, możesz wejść na drogę sądową, zażądać zapłacenia odszkodowania. Przy czym odszkodowanie może dotyczyć nie tylko faktycznych strat finansowych, które poniosłeś, ale również strat wizerunkowych lub utraconych przez Ciebie korzyści. Podam Ci przykład. Tłumacz przetłumaczył ulotkę produktową, w której błędnie zapisał cenę produktu. Zanim zorientowałeś się, że w tłumaczeniu jest błąd, wydrukowałeś już kilka tysięcy takich ulotek. Możesz zażądać od tłumacza nie tylko naprawienia błędu, ale również zapłacenia kosztów ponownego wydruku ulotek. Przykład drugi. Tłumacz tłumaczył ulotkę leku i tam pomylił się, czy błędnie wpisał rekomendowaną dawkę. W tym momencie konsekwencje są znacznie poważniejsze, ponieważ mogą dotyczyć uszczerbku na zdrowiu lub życiu chorego. Zostaw mi lajka pod tym filmem, jeśli Ci się podobał, aby dotarł do większej liczby osób. Jest pytanie, czy taki tekst możesz jakoś zweryfikować? I odpowiedź oczywiście tak. Przekaż tekst do niezależnego weryfikatora, który porówna tłumaczenie, stwierdzi, czy wymaga poprawek i ewentualne wątpliwe czy kwestionowane fragmenty opatrzy komentarzem. Jeśli jakość tłumaczenia była wyjątkowo kiepska, możesz zażądać od tłumacza pokrycia kosztów tej weryfikacji. Pamiętaj jednak, że tłumaczenia to praca twórcza. Wiele zależy od rodzaju tekstu tłumaczonego, więc na przykład teksty prawnicze wymagają dużej precyzji i wierności oryginałowi. To dlatego, że dotyczą pewnych zobowiązań prawnych. Natomiast teksty reklamowe nie muszą być wierne oryginałowi, wręcz przeciwne. Tutaj w tym przypadku najważniejszy jest końcowy tekst, który odpowiada potrzebom końcowego klienta. Dlatego powstrzymaj się od liczenia zdań, od porównywania synonimów. To nie świadczy dobrze o Tobie. Ciekawa jestem, czy miałeś do czynienia z reklamacją, czy musiałeś złożyć reklamację lub jakiego rodzaju błędów spotkałeś się w tekście. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, a
w prawym górnym rogu zamieszczę link do filmu na temat tego, jak można sprawdzić jakość tłumaczenia.